Budzę się rano, odsuwam firankę. A tu co? Śmigło. Śmigło. To takie długie śmigło, ale stał jak taki sam. No jakim ja też włożę śmigło. I popatrzcie, widzicie? Spineczka tu, spineczka tu. I na tym jedzie takie wielkie śmigło. Jak wam pokazywałam w jednym z moich wideo. I tak samo jak ją pokazywałam w tym wideo, widzicie, to wszystko sobie jeździ na szynie. Tu jest limit i tu jest limit. To jest szyna, śmigło sobie jeździ tam i z powrotem. Wiadomo, że nie bardzo jakoś, nie? Tylko to są jakieś tam minimalne ruchy. Ale tak samo, o, ten cały jakby powiedzmy blat też sobie jeździ, o, tak sobie pracuje na prawo i na lewo. A jeszcze oprócz tego tak sobie też pracuje. No, bo tamto u dołu, o tutaj podstawa taka jest tam, nie? To tam jest z kolei taka kołyska i dlatego to sobie tak buje, tak się może bujać. A dobra, z rana mi to kiepsko wychodzi tłumaczenie. Lepiej odpalę auto, bo mi się już lodówka świeci na czerwono. A stanęłam w sumie o której? O pierwszej. No to jest... Nie, jeszcze nie ma 12 godzin, ale odpalę. Mało jechałam ostatniego dnia, więc nie wiem jak się akumulatory naładowały. O, otwórz się. O, 5 stopni, popatrzcie, ciepło jest. A jak widać, dzisiaj ten parking, typowo parking gabarytowy. Będzie. No dobra, chyba zgłodniałam. Pora podsuwać szyby, szyberdach i zrobić sobie coś do jedzenia. A w związku z tym, że ostatnia koleżanka zrobiła mi mega ochotę na sałatkę z jajkami na twardo, to gotuję. 5 minut, jajka, które nie były w lodówce, do zimnej wody, 5 minut będą idealne. Wiem, normalny człowiek przelewa zimną wodą, ja oszczędzam wodę. Przy okazji sobie zrobię kawę i herbatę, skoro mam już kuchenkę wyciągniętą. Oczywiście w takich momentach musi braknąć gazu, ale to nie problem. Dobra, wracamy do sałatki. Jeżeli oczekujecie jakichś przepisów na sałatki, to sorry, nie będzie. Ja po prostu wyciągam, co mam w lodówce. Widzicie, to był początek tygodnia, więc miałam jeszcze ładne, świeże listeczki. Awokado, jeszcze całkiem ładne. Resztkę awokado oczywiście skrapiam cytryną, żeby nie szczelniało. No i żeby oszczędzać miejsce do sałatki. Jajka, jeszcze trochę ciepłe, ale co tam, resztka papryki. Jalapeno, coś kiszonego, ile można mieć ogórki kiszone, sól, pieprz i oczywiście jajko, to wymarzone jajka. Nie mogłam się oprzeć. Jedno musiałam zjeść z majonezem. Nie było innej opcji. Nam, nam, nam. I oczywiście olej domowo tłoczony na zimno z olejówki lniano-dyniowy. Jest przepyszny. Polecam, polecam. Znajdziecie ich na Facebooku. No i w związku z tym, że ja właśnie raczej nie mam chleba ze sobą w trasie, to zawsze mam takie sobie placuszki i wcinam. I posprzątane wszystko. I możemy siebie ogarnąć. No. Co? Teraz jak już mamy wszystko porobione, porządek zrobiony, można napić się kawy i zrobić nowy bałagan. Dzisiaj zajmiemy się 2 rzeczami. To jest jedna rzecz, ale zanim dojdziemy do niej, mamy jeszcze... O Jezu, to łóżko zaskoczyło. Przestraszyłam się. Mamy jeszcze inną rzecz. Tada, 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 tada. Tadam! Kultowe ciężarówki. Słyszeliście reklamę w telewizji? Ja słyszałam i już mam swoją prenumeratę. Kultowe ciężarówki PRL-u. O Jezu, patrzcie, jaki plakat! Ja nie mogę! Star 20, patrzcie na to! Jezu, jakbym się przyniosła w czasie, aż w to nie wierzę. Lublin 5.1? To taki Lublin był? Ja nawet nie wiem o tym, że taki Lublin był. Jak popatrzyłam, to pomyślałam, że to Kras, bo tylko Krasem miałam okazję pojeździć raz na imprezie Summer Scarparty. Ale zawolisty, kurczę, ale bym chciała pojeździć sobie takimi ciężarówkami. Jezu, ile emocji! To tylko plakaty, ale ile emocji!
To jeszcze nie koniec, bo do tego jest oczywiście model. A ten Ziu, to mi się podoba. Ale fajny ten Ziu. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że zamawiając sobie prenumeratę, dostajecie nie tylko dokładnie odwzorowane modele, ale także do każdego modelu jest zeszyt. Tak. A w każdym zeszycie znajdziemy tutaj ciekawe artykuły. Nieograniczone zużycie paliwa. Teraz to widzicie, jak się transport zmienił, jak się ciężarówki zmieniły. Jej linie, podobnie jak konstrukcja silnika, kojarzyły się z amerykańskimi pick-upami z lat 50. W przypadku radzieckiego pojazdu stylistyka była jednak spóźniona o jakieś 10 lat. Socjalistyczna gospodarka kierowała się innymi priorytetami niż amerykańska. Samochód miał być użyteczny, a nie zgodny z najnowszymi trendami. Tu jest jeszcze przewodnik po kolekcji, modele w skali 1:43, metalowa karoseria, wierna odwzorowanie, starane na wykończenie, ciekawe historie. Patrzcie, co to będzie. Będzie Star, Ziu, Żubr, Star 226, Lublin 51, Kamaz 5320, rocznik 76. Robur! Co? Wszyscy mówią na Mercedesa Robur, ale tak naprawdę mało kto wie, jak wyglądał oryginalny Robur, który naprawdę nazywał się Robur. Wolwuniu 86, słyszysz Wolwuniu? Ej, Wolwuniu, patrzcie, tu jest tutaj twój pradziadek. Szwedzki samochód ciężarowy, który w latach 70. zasilił flotę rodzimego PKS-u. Pany i panewki, kto tutaj z Was jeździł w PKS-ie? Kurde, mi to się marzy w ogóle zrobić taką serię wideo z kierowcami i wywiady z kierowcami. I tacy kierowcy z PKS-u to pierwsi w kolejce by byli. Ciekawe, czy by się w ogóle zgodzili, czy by mieli jakieś materiały i zdjęcia do pokazania, ale by było co? Jak tam jeździli? Jeździli z ładunkiem nawet na Bliski Wschód. Ile jeszcze przed nami, pany, panewki. Nie no, to jest po prostu niesamowita radość. Koniecznie zamówcie sobie kolekcję na stronie, do której adres podaję Wam u dołu, w opisie, używając kodu TRAXIWONA, a otrzymacie wyjątkowe prezenty, tylko i wyłącznie dla prenumeratorów. Ciekawe, jak to by było, nie? Wiecie, co też mnie cieszy? Cieszy mnie to, że mamy rok 2020 i ja z powodzeniem pracuję jako kierowca. W tamtym czasie, na tamtym sprzęcie chyba bym nie miała szans. Raz, że w ogóle znaleźć pracę, a dwa, to chyba bym nie miała takiej siły, żeby tymi ciężarówkami operować. Zresztą wtedy to chyba nawet kierowcy dużo robili rozładunków ręcznie, nie? Kobiety też przecież pracowały fizycznie. No ale kobiety miały wtedy inne prace, nie? Ale jaja. No. Jak się czasy zmieniły, 50 lat. Co będzie za 50 lat? Skoro jest taki mega przeskok na ten moment. No, ciekawe. Aż mi szkoda tego wszystkiego składać. No ale nie, no po prostu mam przedłużacze do zrobienia. Muszę przynajmniej dzisiaj... Postanowiłam sobie, że dzisiaj przynajmniej 2 przedłużacze zrobię. Ja te przedłużacze robię już rok. Te kable już rok za mną leżą, jeżdżą tam na górnym łóżku. Chyba już jest najwyższa pora, żeby z nimi coś zrobić, co? Dobra, czyli tak. Lutownica, tu jeden kabelek. Będziemy robić 2 przedłużacze. Mam 4 kable, znaczy 6 kabli. 4 na gabarytki pójdą, a 2 właśnie na przedłużacze. Także to. Tak. Tak. Może się przydadzą. Wtyczka jedna. Tam nie. Gniazdko. Gniazdko. Gniazdko to nie. Też gniazdko. Tytunia. Tak. Coś jeszcze mi tu brakuje, tak mi się wydaje. Tu mam kurczę halogen do wymiany na dachu. Jeden mi się skalił, brzydko to wygląda. To już nie potrzebuję. Weźmiemy je. Też nam będzie potrzebna. Tu jest. Warsztat pracy, jak widzicie, gotowy. Teraz jak wszystko rozkładałam, to jestem głodna.
No i co będę jeść? Mogłabym sobie się napić szejka. Ale już przedwczoraj piłam 2 w ciągu dnia, znaczy szejka i batona. To nie ma co? Za dużo to niezdrowo. To banan będzie i jogurt. Na godzinę mi starczy, a później zrobimy obiad. Na tej stronie kroję jedzenie, to na tej będę kable. Dobra panie, trzeba działać. Zimno się robi. Chyba 100 włącz się. Dobra. Dobra. Po pierwsze ciekawe, czy będzie mi przetwornica działać. Czekajcie, to jest 24, tak? Tak. 24 jest które? Gniazdko. Tak, zewnętrzne. Dobra. Sprawdźmy moją przetwornicę. Nie przetwornicę, tylko lutownicę. Pierwsze odkręcenie kabelka. Ten kabel już nigdy nie będzie tak pięknie skręcony. Nigdy. 200 W. Ja mam 300, nie? Powinno być. Co? Spalę przetwornicę czy nie? Chyba nie. Grot się trochę skrzywił, ale już go naprawimy. Ale będziemy fajnie działać. To jest moja pierwsza przetwornica. Jezu, lutownica. Dobrze. Czyli tak, ty idziesz tu, na dół. Pierwsze co zrobimy, proszę Państwa, to przygotujemy kabelki. Gdzie mi tam? Czyli tak. Zobaczymy, czy będzie potrzebne. Zobaczymy. Zaczynamy od początku. Czyli pomysł jest taki, założenie jest takie, że robię przedłużacze do naczepy, bo czasami jak trzeba właśnie, jest ładunek jakiś szerszy i brakuje tego kabla z gabarytki, żeby sięgnąć. Są różne przypadki ogólnie, nieraz się przydaje i taki sprężynowy będzie super. Powiem Wam, że ciekawostkę, że taki kabel sprężynowy, oryginalny, typowo transportowy do naczepy kosztował jeden chyba kilkaset złotych. Czajcie, kilkaset złotych. A taki kabel, po prostu taki neutralny, temperatura pracy ma bodajże chyba, nie wiem, do 40 stopni. Kosztował 40 zł. Zobaczymy, jak będzie działać. Dobra, pierwsze co, to musimy rozciąć, operację wykonać. Tak. Z jednej strony. Z drugiej. Chodź to. Tego najbardziej nie lubię. No tak, wiecie, rozcinając już ten i ten skręcony, który mam oryginalny, jeszcze goldhoferowski przy gabarytkach, no to już wiecie, tamten jest taki zbrojony, a ten nie jest. Zobaczymy. O Jezu, się przestraszyłam tego dźwięku. Miałam gdzieś takie fajne książki. Jak to ja? Miałam, ale już ich nie mam. Gdzieś przestraszyłam. Ale mam te od Uwe. Pozdrawiam Uwe. Dobra. Nie, pierwszy tylko pościągam. Bo to najgorsza robota.
Gdzie ja to przecinam? Myślałam sobie o tym w ogóle, żeby zrobić tak, żeby z jednego kabla, żeby jeden kabel miał 2 gniazdka, nie? Czyli podłączam po prostu do gniazdka w naczepie i wtedy on na drugim końcu się rozdziela i ma 2, ale wtedy stwierdziłam, że jak już będą 2, gdzieś będzie złączenie i to się będzie rozchodzić i no to skróci żywotność tego przedłużacza. A mój Goldhofer ma tyle gniazdek dookoła naczepy, że starczy mi. Dobra, mamy jeden zrobiony. Teraz drugi. Tak trochę dziwnie, że nie ma żadnego czarnego kabla, jaki sobie oznaczymy jako środek, jako plus. Ja sobie zawsze zapamiętuję, że czarny kabel to jak czarna dziura idzie do środka. Dzięki temu zawsze wiem od razu. Nie zastanawiam się, który, a teraz? Nagrywa się, nie? Pokażcie. Chyba tak. I super długi nóż. Też miałam fajniejszy, ale też przewaliłam. Dobra, przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest ściągnięcie, odizolowanie kabelków. To jest też bardzo fajne. No, nie wyłaź mi. Dobra, mamy worek ze śmieciami. Wiadomo, że wszystkie nie poleciały do śmieci, tylko obok musiały. A czy ktoś się spodziewał, że to poleci wszystko do śmieci? Ja nie. Teraz ten najprzyjemniejszy dla mnie etap skręcania kabelków. O, tak, pięknie. Ładnie. Sobie jeszcze tak przez to, żeby mi tam fajnie siedziały, fajnie się dokręcały, to ja sobie je tak jeszcze zegnę w pół. Tak. Tak, widzicie? To wszystko pójdzie do wtyczki, więc tyle starczy. I co? Lutujemy?
Tak mi się przypomina jak... Co jest? Tak mi się przypomina jak robiłam pierwszy swój sznur. No. I lutowałam i kombinowałam jak to robić. Tu trzymałam już, a tak robiłam. I dzisiaj chyba też tak będę robić. To w sumie po co? Ach, to nie ten. Leżeć tu. O. To już mi się rozdziabił. Nie lubię jak mi się rozdziabiają kabelki. A czemu to tak się robi? Że mi to pryska. Tak mi się zrobiło. Chcę, by mi się tak się fajnie ta cyna. O Jezu, czemu mi to pryska? No. Ale pięknie zalany pierwszy kabelek, tak. Ja się tu zaczęcimy od tych oparów. Pierwsze podgrzewamy kabelek, tak. A jak się podgrzeje cynę, tak żeby ona się tak fajnie, wiecie, tak żeby ona tak fajnie się zalała między te kabelki wszystkie. A, tego nie będę używać, bo chyba nie umiem. Pochwalam. Ja to sobie robić o tak. O, teraz jak odwróciłam kamerę, to będę widziała. Pierwsze sobie tak je rozdziawić. O tak. Wtedy sobie fajnie skręcić. O tak. I wtedy go w pół. O tak. Taka jest moja technika. I działamy dalej.
zrobił. I też tak za dużo, wiadomo, topić nie wolno, grzać, bo przecież się izolacja przytopi. Masz dość? Czekaj jeszcze chwilę. Oj. Ten jest mniej ładnie, ale to nic. Dobra, ten kabel już zrobiony. To samo robimy z drugim. Patrzcie tu. Widzicie? Czekajcie. Ostrość. No nie widać, ale mam już przypalony grot. Strasznie szybko. Ja sobie zrobię. Gdzie to się tak robi? Ale nie aż tak bardzo. O, już przepadł. Ja zawsze groty robię z kabla. Odizolowuję i one są troszeczkę grubsze wtedy i się chyba dłużej trzymają, bo ten co mi zaskoczył, że tak strasznie krótko przetrwał. Także jak robię je, to sobie je zakręcam. I chyba ten też tak trzeba będzie zrobić. Ale nie, może mi się uda bez skręcania. Wam się pokażę, jak to się robi. O, tak to się robi. Widzicie? Po to się ma nogi, nie? Nie tylko do chodzenia albo do ozdoby. No! Możemy dalej działać. Ale co mamy robić? Ten. Następnym razem, jak będę miała coś robić, to już widzicie, wiem, że muszę sobie przewieźć kabel do tej lutownicy. Bo ten grot też się za chwilę pewnie przypali. Grzecznie mi tu leżeć. Czemu mi to zawsze na twarzy idzie do nosa? Jak ja tego nie chcę wąchać. Wdychać. Aż mi się brzydko zrobiło przez ten dym.
popalę, znaczy poprawię. Może nie popalę. Ten kabel z drugiej jest zdecydowanie mniej udany. No i tu spadasz. Na tym to mi się ewidentnie, co mi się ten grot przypalał, to się dosłownie nasmurkało tej cyny. Tak to mówi się, nie? Przypalony następny. O co z nimi chodzi? Czy to wina przetwornicy słabej, czy o co? Kurczę. Takie rzeczy to mi się jeszcze nigdy nie działy. Czemu tak się dzieje? Powiedzcie mi. Bo ja tylko umiem lutować, tyle ile umiem. Tak więcej się nie znam. Ale dobra. Coś tam zdążyłam zrobić. Śmierć. Tak tu. To wywalić. I przechodzimy do kolejnego etapu. Gniazdka. Już widzę, jak te śrubki mi uciekają. Dobra, będziemy tutaj dawać. W sumie to wy nic nie widzicie. Dobra, muszę wrócić na kamerę. Dobrze, działamy dalej, bo nas noc zostanie. O, tak, tak to wygląda. Widzicie? Pięknie. Pinniki takie fajne. Ja. Widzicie? Piny różne dookoła, śrubki dookoła. Gdzie się chce włożyć kabel, tam się odkręca śrubeczkę. Tu jest 31. Tak. I ten. Czyli tak, 4., 7. Tak? Łącząc to. Czemu mi to nie wchodzi teraz? Co? Nie mogę wkręcić? No i co jest? Zabiorę z innego. Czemu mnie na to nie chce wejść teraz? Ej, no patrzcie, jakie to jest wredne. No i nie wejdzie mi. Jak mi wyszło. Skakuj. No wykręciłam za bardzo i koniec. To się wróciło troszeczkę. Teraz.
Już kurde. No przecież jest okej. To o co ci chodzi? No patrzcie, no nie wejdzie mi ta śrubka. Ja się znalazła. Ciekawe, czy do innego mi wejdzie tak bez problemu z tego, co wykręciłam. Do innego wchodzi bez problemu, a do tego jednego nie wejdzie, no. O, też weszła. Teraz tą dokręcę, tej co nie chcę, bo zaraz ja znając siebie to sobie włożę odwrotnie. Tak, ten jest 31, ten jest 58. Dobrze. Który dajemy do środka? Który jest najbliżej czarnego? No, chyba damy po prostu niebieski, damy do środka. Aha, a kto myśli? Czemu mi nic nie mówicie? A w sumie to drugą stronę jeszcze mogą być, ale dobra. Tak i tak. A nie, no bo jakbym przeszła przez ten kabel z tym. No, pamiętajcie, że za każdym razem muszę pierwsze to założyć. I to! No. Pany, po co wy tu siedzicie? Żeby się tylko patrzeć? Jak mi nie idzie robota? Tak, siedzieć, patrzeć, jak patrzeć komuś na ręce. Tak, teraz tego tak zrobimy. Wlizaj tu. I tu. Tego już wkręcimy. Niebieski zawsze ma być w środku, pamiętajcie. Ustawiliśmy sobie tak. Mogłam sobie skrócić ten środkowy. Tak sobie myślałam na początku, żeby ustalić, który będzie środkowy. Myślałam, a nie, dobra. Ale to nic. To nic. Ustawiamy tego. Tak jest. Się skręcił za bardzo. Właśnie tam. Łaś. I wlazł. Że teraz mogę troszeczkę mocniej dokręcić, dzięki temu właśnie, że to jest tak fajnie zlutowane na 2. Ale też wiadomo, że nie za mocno. No i dobrze. I to powinno być ok. Ale czy będzie? Jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę zrobić, mianowicie to się zaciśnie. Jak mocno mi to ściśnie ten kabel? Chyba w miarę mocno, nie? Wiem, jeszcze tak odwrotnie szczelki nie założyła. No nic. Tak też będzie dobrze. Tak też będzie dobrze. Teraz zrobimy jeszcze tylko tak, pany. Gdzie jest spray? Spray chroniący przed wilgocią. Zobaczymy, czy coś mu to pomoże, czy nie. Tak, czy tak? O. Tak, śrubeczki. Nie mam pomysłu.
Bida Edition. Ja mam taki fajny śrubokręciki. Schowku. Ja. Good. No dobrze. To zakręcić wystarczy. Tu jest ta gumka taka, która fajnie uszczelni nam. O, którą założyłam odwrotnie, ale i tak trzyma. Nie, tak nie może być. Teraz jeszcze raz ładnie wyjdzie. Teraz tak. No bo i nie. Więc muszę docedzić. Dobra, jedną stronę mamy, proszę Państwa, zrobioną. Teraz z tej strony dajemy oczywiście nie gniazdko, a wtyczkę. I znowu to samo, widzicie? Tak to powinno być, pany. I znowu jest. Widzicie? Bo ja pierwszym razem włożyłam o tak, że to tak niby fajnie ma wchodzić, ale to tak wcale nie wchodzi. To ma być o tak, jak jest oryginalnie. Czyli to i tyle starczy. Który był w środku? Niebieski! A źle. No 3-1 był brązowy, nie? Ale ten jest brzydko zlutowany, tak brzydko zlutowany, że aż wstyd. Patrzcie, jak sobie to złożyłam. Ja zawsze tak całe życie mam. I patrzcie, i całe życie jak mam żyć sama ze sobą. I od nowa wszystko. Śmiejcie się. Też bym się śmiała.
Nie, ja po prostu siebie nie zniosę. Patrzcie, co teraz zrobiłam. Nie, dobra, ja jestem głodna. Nie będę nic robić, bo jestem głodna, ale to skończę. Kurde, tak to jest. Najważniejszy moment. Świeci! Coś do będzie. Coś ze mnie będzie. Komu zrobić przedłużacz? Moje przedłużacze są profesjonalne. Świecące. Znaczy nie świecące, przewodzące prąd. Dobra, to jeszcze jeden i szybko, bo jestem głodna. Już mi ten jeden ostatni nie wyleciał. To co, robimy szybciutko powtórkę z rozrywki i nie to pierwsze. Pierwsze to, teraz kamera z innej perspektywy, właśnie tu. To i to. Dobrze, mamy teraz to. Szukamy teraz środek, wiadomo, że pójdzie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, siebie tutaj. O, ja. Nie wiem, czy mam patrzeć w kamerę, czy na to, co robię. Już troszeczkę ciemno jest, ale może coś zobaczycie. O, tak teraz widzicie. 3-1. Jest tutaj, widzicie? 3-1. Dodatkowe światło by się może przydało. Tu wszystko mam. Zaraz sobie podłączymy gotowe światełko. Oj, tylko pytanie, jak je ustawić jeszcze. Tak by pasowało, nie? Trzymam. Może się coś ktoś nauczy. No i co? Teraz jest ok? Jest ok, dobra. Musimy teraz działać szybko, bo jestem głodna. Także... Dobra, chcę mi spadać. Nie spadaj. Nie wiem, teraz patrzeć, czy w kamerę, czy tu. Dobrze. Znajdziemy sobie jeszcze raz, gdzie to jest. Tak. Tu jest ten 3-1, tak? 3 przez 3-1. Dobrze. Tylko muszę trzymać. O. Teraz to już całkiem, nie? Tylko ja muszę patrzeć. Tak. Ten. Niestety to robienie tego mi się nie nagrało. Skończyłam się pamięć w telefonie. Teraz na szybko coś usunęłam, to szybciutko robimy. Działamy z wtyczką. Ale to w zasadzie działa tak samo. Więc to i to. Wtyczkę otworzyć. O. Już się poczułam. Teraz tak. O, a tam ma krzyżyki w środku. Patrzcie. Dobrze, odkręcamy. To jest gorsza wtyczka, już gorzej chodzi. I zaś inne oznaczenie. Czyli to 3,31 jest do tego chyba, nie? No myślę, że tak. Tak to musi być. I tu jest 5 przez 58. Czyli jak zawsze to tak właśnie jest, że środek i albo to, albo to. A ja robię i to, i to. Bo gabarytki mam porobione właśnie zazwyczaj do tego pinu.
damy jeden i ją zakręcamy od razu. Dobrze, do końca biorę. W tamtych ten 31 był tutaj, nie? Po lewej stronie. Ja dalej układ daję taki sam, że brązowy właśnie po tym, bo tu jest 4R, to jest na dole będzie. Czekajcie, tak nic nie widzicie. Widać? Ostrość poproszę, ostrość. Dobrze, dokręcony w miarę ok. Mamy zrobione. Teraz wtyczka. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To muszę wtrafić. Wcelować. O, tak jest teraz. Pięknie wcelowany ząbek. Tak jest? Jest. Teraz to. Stryk. Dobrze. Siedzi tutaj. Siedzi. Dokręcamy. No i jest. Tak patrzę, że jednak można by było tam jeszcze dać trytkę, żeby ten kabel tak się nie ciągał. I niby tak weszło, widzicie? Czy to jest za cienko? Nie, tutaj za cienko. No bo ja wiem. Dobra. To musiała być taka gruba trytka, którą bym tutaj zamieściła, że ona by się po prostu blokowała wyszarpywanie kabla, wiecie? Kabel jest niby długi, ale wiadomo, że każdy przytulacz zawsze jest za krótki. No dobra. Tak mam porobione, większość to będzie działać. Co? Teraz trzeba zrobić. Dobra, próba. No i dobrze, dwa przedłużacze zrobione, eleganckie, nowiutkie, pachnące. Teraz nic, tylko wywalić ten burdel. Tak, fajnie, że sobie położyłam statyw ze śniegu na łóżku, fajnie, fajnie. Dobra, wiecie co? Stwierdziłam, że tyle już mamy w tym odcinku różnych rzeczy, że tutaj go skończymy. W następnym odcinku wyjeżdżamy do Wind Parku. Albo może co innego zrobimy w następnym odcinku. Nie wiem, bo już mam 1000 odcinków i już mam naprawdę, usuwam po minucie wideo, a mam iPhone 512 GB materiałów, bo dużo za dużo, ale będę składać. Już mi zaczyna iść składanie, znowu będą filmy, będzie dużo filmów. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!